Zadziwiający jest wasz stosunek do rzeczy produkowanych w Chinach. A przecież to jest made in China, to jest made in China, to jest made in China i to jest made in China. Zatem dlaczego nie możemy jeździć samochodami made in China? Ja nazywam się Juliusz Szarek i opowiem wam dzisiaj wszystko o samochodzie, który nazywa się Skywell ET5. Pamiętajcie, że wszystkie nasze testy, a także motoryzacyjne aktualności, porady i rankingi znajdziecie na Motopedii. motopedia.otomoto.pl. Codzienny portal motoryzacyjny. Skywell to marka, która powstała w roku 2000, ale na początku produkowała busy i lekkie dostawczaki. I to napędzane silnikami spalinowymi. Dopiero w 2017 na poważnie zaczęła myśleć o autach osobowych i od razu elektrycznych. 2 lata zajęło prężnie działającej firmie państwowej przygotowanie samochodu koncepcyjnego. Kolejny rok i już był gotowy samochód produkcyjny. Przypomina wam to coś? Na początku auto miało być sprzedawane wyłącznie w Chinach, ale szybko okazało się, że trafi ten samochód do Stanów Zjednoczonych, a później do Europy, a w ubiegłym roku do Polski. Konkurencją dla tego auta jest oczywiście rodzina Volkswagenów ID.4, chociaż ID.4 jest nieco mniejszy, więc ID.5, Nissan Ariya, Audi Q4 e-tron albo na przykład Mercedes EQC. Ja wiem, że przyzwyczailiśmy się do tego, że chińskie samochody są podróbką różnego rodzaju aut europejskich. I tutaj także można znaleźć różnego rodzaju odniesienia, no i oczywiście skojarzenia. Na przykład ten reflektor, który do złudzenia przypomina reflektor z Volvo, czyli z charakterystycznym młotem tora. Ale swoją drogą on wygląda tutaj nieźle i jest bardzo ładnie wkomponowany w cały przód tego auta, który jest zgrabny z takim ładnym grillem. Znaczek Skywella ma przypominać trójząb albo rodzaj wtyczki do prądu, no bo przecież marka Skywell została stworzona właśnie z myślą o elektromobilności. Gabaryty auta są całkiem pokaźne, to 4 metry i 70 cm, a rozstaw osi to 2 metry i 80 cm. Mam wrażenie, że to jest jedno z większych aut, w którym siedziałem. Może nie jest tak przestronnie tutaj jak w MIF-ie, pamiętacie ten test chińskiego samochodu elektrycznego, ale fotel wygodny, miejsca dużo, a mam 198 cm wzrostu. I powiem wam jedno, ten fotel można rozłożyć jak leżankę. Tylko to czasami nie działa. No, szanowni państwo, mili goście, kochani, tutaj jest bardzo wygodnie i bardzo przestronnie. Zobaczcie, praktycznie nie dotykam fotela przede mną. Nie mam miejsca na stopy, to prawda, ale nie potrzebuję w zasadzie tych stóp tam wciskać, a siedzisko i oparcie mogę regulować, co zwiększa komfort siedzenia. Tył to oczywiście pas światła LEDowego i 2 takie wystające w sumie nie wiadomo po co reflektory światła, które chyba mają po prostu wypełnić tutaj pustą przestrzeń. No a bagażnik? Możemy otworzyć go sobie w ten sposób, jeśli oczywiście to zadziała, bo jeśli nie zadziała, to mamy przycisk, który oczywiście zawsze będzie brudny i jest bardzo nisko przy zderzaku. Jeśli mówimy o zderzaku, próg załadunku jest bardzo nisko, co ułatwia pakowanie rzeczy do tego bagażnika. Skądinąd bardzo pojemnego, bo on ma 467 litrów i wydawać się może, że wcale nie jest jakoś szczególnie wysoki, ale nasz zestaw walizek wszedł tutaj naprawdę z wielkim spokojem, a jest jeszcze miejsce pod podłogą, na przykład na kable, no i roletka, która w bardzo prosty sposób, chociaż jakiś nie bardzo poręczny, się składa. Cena jest najzabawniejsza, bo tak naprawdę ile zapłacilibyście za chińskie auto tych gabarytów? Auto kosztuje w podstawowej wersji 229 tysięcy złotych, w bardziej doposażonej 249 tysięcy złotych. Jest to niezła cena, biorąc pod uwagę moc tego samochodu i konkurencję. Po jeździe na mokrym asfalcie byłem przekonany, że kwestia słabej trakcji to jest problem opon. Do chińskiego samochodu zamontowano wcale nie chińskie opony, a amerykańskie Cooper. No właśnie, to jest może kwestia elektroniki. Twórcy samochodu z państwa środka chwalą się, że w przypadku reflektorów zastosowano technologię laserową. Guzik, prawda, to jest zwyczajny LED. I tak samo jak laserowe są te światła, tak są dynamiczne kierunkowskazy. Takie trochę w stylu retro. A to nie wszystko. Trochę oldschoolowa jest też klapka wlewu prądu, ale gorsze jest to, że nawet po zamknięciu samochodu ona cały czas da się otworzyć. A to co to jest? To jest jakaś antena, GPS albo system szpiegujący?
Oldschoolowa nie jest za to tarcza hamulcowa na tylnej osi, a pamiętacie, że Volkswagen tłumaczy, że bęben jest zdecydowanie lepszy do elektryka. No i oldschoolowy nie jest kluczyk. Pamiętacie ten z Hyundai Ioniqa 6? Alpy. Tu się oddycha. Znacie to powiedzenie. No właśnie. Chiny. Czuć to każdym nozdrzem. I to jest w zasadzie jedyny poważny mankament wnętrza tego samochodu. Tutaj naprawdę czuć plastik. Taki nieprzyjemny zapach plastiku jak kiedyś trampki. Ale poza tym materiały, muszę wam powiedzieć, że są naprawdę całkiem niezłej jakości. To drewno nie jest drewniane, to jest plastik. To aluminium to nie jest aluminium, to jest też plastik, ale bardzo dobrej jakości. Dużo jest tutaj tego piano blacka. Zresztą jak patrzę na konsolę środkową, no to na myśl przychodzi mi tylko jedno auto. Mercedes W213. Dokładnie te same przyciski, dokładnie ten sam krój czcionki, dokładnie te same frezowanie każdego przycisku, pokrętło zmiany biegów, to jest bardzo głęboka inspiracja. Centralnym punktem tego samochodu jest oczywiście duży, ponad 12-calowy wyświetlacz. Menu jest całkiem proste i dość intuicyjne, ale trzeba zrozumieć filozofię tego samochodu i właśnie tego wyświetlacza. Na przykład światła również ustawiamy za pomocą dotykowego ekranu. Oświetlenie ambiente również. Możemy sobie wybrać, czy oświetlenie ambientowe ma się zmieniać w rytm muzyki, czy na przykład zgodnie z prędkością, którą podróżujemy. Jest kilka funkcji niedostępnych na polskim rynku, na przykład takie ustawienia całego wyglądu tego wyświetlacza, całego interfejsu. Możemy sobie podejrzeć, jak to mogłoby wyglądać, no ale ta funkcja jest niedostępna. Asystenci to jest również temat, który w przypadku chińskich samochodów jest istotny, bo tych asystentów jest tutaj naprawdę całkiem sporo. Moją uwagę przykuł jednak nie tyle system, który ostrzega przed kolizją, czy aktywny tempomat, bo to jest standard praktycznie w europejskich samochodach, ale rozdzielony system, który z jednej strony utrzymuje samochód w pasie ruchu, z drugiej ostrzega przy niezamierzonym zjechaniu z naszego pasa ruchu. No i coś, co w europejskich samochodach już jest naprawdę rzadko spotykane, bo w nich nie montuje się nawet popielniczki do papierosów, a tutaj mamy smoking mode, który otwiera na przykład uchylny dach. No i jeszcze jedna ważna rzecz. Wiele rzeczy zostało przeniesionych tutaj do aplikacji. Mamy aplikację do obsługi telefonu, mamy aplikację do obsługi radia i aplikację, która umożliwia nam automatyczne parkowanie. Wtedy tylko musimy rozumieć chiński język. Ale jest na przykład 360. Chociaż nie wygląda to tak, jak na przykład w Range Roverze. Poza wyświetlaczem guziki są tak naprawdę tylko w tym miejscu. I co tutaj mamy? Tutaj mamy, to nawet nie jest panel do ustawiania klimatyzacji. Tu mamy po prostu kilka najważniejszych przycisków, czyli nawiew zamknięty, ogrzewanie szyby przedniej i tylnej i wyłączenie całej klimatyzacji. Tyle. Tutaj mamy przycisk hamulca pomocniczego i hamulec automatyczny. Duży schowek jest w podłokietniku. Mercedes. Ten schowek jest bardzo fajny, bo on jest chłodzony, więc mieści się tutaj słoik ogórków. A jak mamy słoik ogórków, bardzo dobre, nie za mdłe. Józef też spróbuje, bo czasami, wiecie, wychodzą za miękkie, czasami nie tak ostre. Te są moim zdaniem idealne. Czy mam tutaj bochenek chleba? No nie ma, ale ten bochenek chleba by się tutaj zmieścił. Schowek przed pasażerem jest duży, nie jest jakoś wyciszony, nie jest wyścielany takim miękkim materiałem. Ma jakąś tam lampkę? Nie ma lampki. Ale kolejny schowek i to jest miejsce na kubek. Jest tutaj, poproszę kubek. Wchodzi jeden kubek, wchodzi drugi kubek, a pomiędzy ma jeszcze taką przestrzeń, na przykład na kluczyk albo na kartę kredytową albo kartę do ładowania. Widzicie te kratki, które przykrywają głośniki? Burmaster? Kojarzycie tę markę, którą stosuje Mercedes? Wypisz, wymaluj, prawie identyczne. Przede mną również cyfrowy wyświetlacz, nie analogowe wskaźniki. Tak naprawdę możemy tylko ustawiać fragment w lewej części, wybierając tam najistotniejsze funkcje, bo wszystko jest tutaj. Z tyłu jest wygodnie, a ta wygoda bierze się z kilku rzeczy. Przede wszystkim mamy płaską podłogę. Tutaj nie ma żadnego tunelu środkowego, więc można siedzieć wygodnie, można nogi dowolnie ustawiać. Ten, kto usiądzie na środku, ma tak samo wygodnie jak ci po bokach. Jest oczywiście tutaj schowek, na przykład na telefon.
Są dwa porty USB, jest gniazdko 220, też powinno być 230, a jest 220. Jest podłokietnik z miejscem na kubek. Czy dostanę kubek? No i na to ekipa nie była przygotowana, widzicie? Dlatego czasami to trwa. Jeden kubek, drugi kubek i trzeci kubek w drzwiach. I on się mieści. Bardzo duże są te drzwi tylne i to sprawia, że bardzo wygodnie się tutaj do tego samochodu wsiada. A jak już zajmiemy miejsce, możemy sobie tutaj rękę oprzeć. I co ważne, to też jest miękkie. W przypadku wszystkiego, co ma metkę Made in China, kluczowa jest jakość. I w tym samochodzie jakość się broni, ale jeśli zaczniemy głębiej szukać, no to dostrzeżemy pewne mankamenty. Ale nie czepiajmy się. Pod maską nie ma franka, jest za to silnik elektryczny, jeden, cała moc 204 koni mechanicznych i 320 Nm wędruje na przednią oś. I to jest kwestia polskiego rynku i niemieckiego rynku, bo w Stanach Zjednoczonych ten samochód występuje z napędem hybrydowym plug-in, za którym stoi BYD. Zatem jedyną rzecz, którą możecie zrobić pod maską, jest dolanie płynu do spryskiwacza. No i w zasadzie do tej pory były same pochwały, ale pochwały się skończyły wraz z ruszeniem tym samochodem na drogę. Bo tak, krótko i rzeczowo. Ten samochód ma zdecydowany problem z przełożeniem trakcji na asfalt. Te 204 konie, wydaje się, że to jest za dużo, biorąc pod uwagę, że cała moc i cały moment 320 Nm wędruje na przednią oś. Wystarczy delikatnie dodać gazu i słyszycie? Od razu przednie koła tracą przyczepność. Jeszcze raz? Nawet przy 30 km na godzinę. Teraz wyobraźcie sobie, co się stanie, jeśli droga będzie śliska. Ja akurat miałem taką sposobność i sprawdziłem to podczas deszczu. Nawet przy 66 km na godzinę, jeśli jedziesz sobie spokojnie, wciśniesz pedał gazu w trybie D, zrywana jest przyczepność. A co się dzieje w zakręcie? Strach pomyśleć. Druga rzecz, która jest niepokojąca, to zawieszenie. W sumie ono jest nawet i komfortowe. Z przodu MacPherson, z tyłu wielowahacz, ale jest dobrze, jak jest równo. Jak pojawiają się poprzeczne nierówności, to zawieszenie zaczyna, staje się być nerwowe. Ono nie podskakuje jakoś nadmiernie, ale nie jest przewidywalne. Muszę wspomnieć także o elektronice, bo jest tutaj oczywiście aktywny tempomat, jest system, który ma ustrzec mnie przed ewentualną kolizją, jest kilka innych systemów i to wszystko bardzo dobrze, że jest. Kłopot jedynie w tym, że te wszystkie systemy działają tak, jak w europejskich samochodach jakieś dwie generacje wstecz. Na przykład tempomat działa, ale jeśli ktoś zajedzie mi drogę, to on bardzo agresywnie zaczyna hamować. Jeśli samochód zjedzie z pola widzenia radaru, to bardzo intensywnie przyspiesza. Jak wynika z danych fabrycznych, ten samochód przyspiesza w 9,6 sekundy do setki. Jedyne co mogę zrobić, by polepszyć ten wynik, czy zbliżyć się do niego, to przejść w tryb sport, pełen gaz i czekać. Nic więcej zrobić nie mogę. Nie ma takiego piorunującego przyspieszania, to jest zaledwie 204 konie, no ale ten wynik, no proszę, jest lepszy niż fabryczny, bo 8,5. To całkiem nieźle. No dobrze, jeśli mówimy o samochodzie elektrycznym, to na pewno tutaj musi być cicho. Zatem od razu ustawiam tempomat na 90. 59,7. Nie jest to dobry wynik. Słyszę ewidentnie szum opon, szum opływającego powietrza, no i niestety tak jakby silnik. A ile jest przy 140, no możecie sobie sprawdzić w tabelce. Ten samochód ma na pokładzie ładowarkę, która przy prądzie zmiennym może maksymalnie ładować z mocą 11 kW. Jeśli podłączymy to do szybkiej ładowarki, no to tutaj moc jest zdecydowanie większa, bo nawet z mocą 100 kW. Sprawdziłem, maksymalną moc ładowania osiągnąłem ponad 80. Oczywiście to wszystko zależy, czy bateria jest przygotowana, czy nie, bo w tym samochodzie jest w baterii system chłodzenia i system przygotowywania baterii właśnie do szybkiego ładowania. A jeśli mówimy o baterii, to tutaj ona ma pojemność 72 kWh i producent deklaruje, że w zależności oczywiście od trybu jazdy może to wystarczyć na nieco ponad 400 km albo 520 w trybie miejskim.
Zerkam na zużycie i ono oscyluje w okolicy 17 kWh na 100 km, co i tak jest niezłym wynikiem, ale przy prędkościach autostradowych ono znacznie rośnie. I nadal twierdzę, że Hyundai Ioniq 6, którego test możecie oglądać na naszym kanale, pod względem zużycia jest najbardziej ekonomicznym samochodem elektrycznym, a wcale małym autem nie jest. Reasumując, Skywell to całkiem niezłe auto, tym bardziej, że ono jest nieco większe od całej konkurencji, no a we wnętrzu już naprawdę jest bardzo przestronne. 204 konie mocy również idealnie wpisują się w auta konkurencji. Jeśli chodzi o wykończenie wnętrza, absolutnie nie ma się czego wstydzić. No i jedynie kłopot pojawia się przy, no właśnie, oddawaniu mocy, przy trakcji, trochę przy zawieszeniu. Jedni powiedzą, że to drobiazgi, dla innych będzie to bardzo ważne. Ale biorąc pod uwagę cenę tego samochodu, no to naprawdę jest się nad czym zastanowić. A kolejnym argumentem, który może przemawiać za tym samochodem, jest gwarancja. To są 3 lata albo 120 000 kilometrów na sam samochód i aż 8 lat albo 150 000 kilometrów na samą baterię. A na koniec żenujący żart prowadzącego. Dlaczego długopisy nie chodzą do szkoły? Bo się wypisały. Zrobiłem pauzę, żebyś mógł to wyciąć. Bo trzasnę drzwiami, będzie zaburzona inercja odśrodkowej rotacji prawego reflektora. Jacy my dzisiaj jesteśmy dla siebie uprzejmi. Co ty robiłeś z tym dronem? On się nie wyłączył?